Witam ponownie, Ryszard Borowiecki i Królewska Wiedza. 1 luty, proszę już luty, 2024 rok, godzina 3, właściwie 14, no trzeba tak brać pod uwagę. Tak właśnie wygląda nasz kosmogram. I tutaj mamy Dwada Samse, wodnik, bliźniąt w znaku wodnika, czyli nic się nie zmieniło od wczoraj. Ale mam tu posty. Jeden post bardzo miły, ale po pierwsze nie jestem profesorem i nie zamierzam być, chyba że założę szkołę. No taki jest zwyczaj, że mówi się profesorze, ale to nie za bardzo. W astrologii w Polsce nie występują tytuły naukowe, dlatego że astrologia spadła od momentu Hugo Kołłątaja wyszła ze szkół i nie ma w dodatku. Czy bym chciał, żeby astrologia znalazła się na uczelniach? Oczywiście, że tak, ale w każdej dziedzinie. Czyli rozumiemy się, nie ma tytułu astrologa, ale jest, przypuśćmy, astrologię tak traktujemy jak pióro, jak długopis, jak zeszyt, jak narzędzie. Po prostu jest to zwykłe narzędzie w każdej dziedzinie. Począwszy od psychologii, poprzez, no ja już nie mówię o teologii, bo jest ta duchowa strefa. W matematyce oczywiście, no to jest sam Newton, który był astrologiem, i wiele jeszcze innych. W dziedzinach biodynamika, która wkradła się do rolnictwa, ale ona występuje, nie występuje. Trudno powiedzieć, czy ona występuje, czy też nie występuje. To i też jest ostro hamowana już najbardziej w medycynie, kiedy w medycynie właśnie podstawą astrologii jest medycyna, ponieważ wszyscy astrolodzy, ci najwięksi, doradzali medykom, albo sami medycy, jeżeli nie znają astrologii, to mogą popełnić ogromne błędy. Astrologia jednak wypełnia pewną lukę pomiędzy tą teraz tutaj działaniami. Teraz odpowiadając na to pytanie, też nie taplać się w błocie. A dlaczego nie? Jesteśmy u podstaw. Jesteśmy na dole i rozmawiamy o astrologii tej, nie górnolotnej. Ja nie rozmawiam o tej górnolotnej, bo ta górnolotna astrologia jest bardzo daleka od rzeczywistości. Popatrz sobie na tych wielkich astrologów, popatrz sobie na te książki. Kogo masz? Schumana? Schumann i profesor Leszek Weresz, no jeszcze profesor Walter. I to jest wszystko. To są wszyscy, którzy są do tej pory przeze mnie, powiedzmy, że szanowani. Schumann jest człowiekiem, raczej magiem niż astrologiem. Zajmuje się więcej z magią, ma wspólnego, tak jak Nostradamus. Teraz, czy można powiedzieć o Nostradamusie, że był astrologiem? Bardzo kiepsko. Tak się zastanawiam, skąd te hałasy dochodzą, ale to chyba moja suczka tutaj rozrabia, bo jest ze mną w pracownicy. Dobrze. I teraz, biorąc pod uwagę, że tutaj rozmawiam o duchowości, o tym, co wodniki zauważyły w swoim ogromnym panteonie intuicji, tak to by trzeba było nazwać, bo każdy z nas ma inną intuicję, każdy z nas ma pewne wątpliwości i tutaj na te wątpliwości po prostu odpowiem. Chodzi o to. Ja tego nie mogłem powiedzieć w wczorajszym filmie, dlatego że nie chcę tak wszystko wylewać, jak to się mówi, dziecko z kąpielą. Teraz odpowiadam drugiej osobie, kogo wybrać, tak? No ale mamy tak. Europarlament, no możemy wybrać te osoby, które są, tak, na piedestale, ale naszym. Przecież wybieramy tylko jedną osobę. Co za problem znaleźć osobę naprawdę prawdziwą, a nie skreślić albo wrzucić kartkę nieskreśloną, bo wtedy odbieramy jakby świadomość innym osobom. Ja
Od wielu lat, ja chyba na jednych tylko wyborach nie byłem w Warszawie, ale normalnie zawsze jestem na wyborach. Od wielu, wielu lat. I teraz, no, co tu ukrywać? Na tych wyborach wybrałem ani jedną, ani drugą opcję. Ani ta, która była, ani ta, która jest. Tylko wybrałem tam te trzecie osoby, które tam miały tak bardzo malutko i teraz weszły i mają coraz więcej. Dokładnie, najbardziej, akurat nie było w moim okręgu pana, którego najbardziej sobie cenię, ten od zdmuchnięcia, wiecie czego, kaganków. Oczywiście wiedzy też, bo to trzeba brać pod uwagę, że to jest z kaganek wiedzy. No i tutaj trzeba świadomie wybierać. Teraz kogo? No właśnie tak. Mamy, nie pamiętam gdzie, gdzieś tam jest pan o nazwisku pan Maciak. I uważam, że to środowisko, jeżeli by znalazło się w tym panteonie właśnie wyborów tych samorządowych, no dlaczego nie? Dlaczego nie? To jest środowisko, które jest najbliższe i ci ludzie, no on jest jakimś tam dziennikarzem takim, no widzę, że na YouTubie działa, ale dosyć odważnie. Mówi, ma bardzo dobre prognozy, jeżeli przyglądam się tym prognozom, rzadko, ale jednak czasami, bo ktoś mi dosyła, na przykład w moim środowisku dosyłają, słuchaj, weź, zwróć uwagę, on to mówi co i ty. No i to mnie odpowiada. I czego mam iść na to, że ja nie pójdę, nie będę, absolutnie nie. Ja idę specjalnie i skreślam nawet te najsłabsze osoby, ale wiem, z jakiego one są środowiska. I na przekór. Teraz przypuśćmy, że przyjdzie, nie będzie akurat tych, którzy byli i nie będą ci, którzy są. Przecież do Sejmu, to co powiedziałem, że właściwie podejrzewam, że będą wybory do Sejmu również. Podejrzewam. Dlaczego nie umiem odpowiedzieć? Po pierwsze, gdybym usiadł i bardzo dokładnie sprawdził, mógłbym to powiedzieć, ale nie chcę. Dlaczego? Dlatego, że dynamika jest dzisiaj. I jeszcze jedna rzecz, że to nie są te osoby, tylko są sterowane. Te osoby sterowane w tej chwili mają wielkie kłopoty tam za Odrą. Mają wielkie kłopoty. Mało tego, tam w Brukseli w tej chwili, dzisiaj się zaczyna to, co się dzieje. I teraz zobaczymy, co oni tam zrobią. I tam się rozłoży to wszystko. To, co mówił Korwin-Mikke, na przykład przez wiele, będąc w Europarlamencie. I jak my patrzymy na to, i teraz tak, czy ja mam się taplać w tym, czy nie taplać, no ale zaraz. Od tego zależy, co ja powiem młodemu człowiekowi. Od tego zależą jego studia, od tego zależy jego dom, od tego zależy, czy on założy rodzinę. Przecież w tej chwili młodzież nie chce zakładać w ogóle rodziny. To są tak zwane single, a dlaczego? Nie widzą przyszłości. Przyroda, dlaczego giną zwierzęta, tak, w danym gatunku? Dlatego, że nie widzą perspektyw. Zmniejsza im się dżungle, zmniejsza im się nagle, przecież w tym mieście nie ma już wróbli. Wróble potrzebują zupełnie innego działania niż na przykład te sroki, czy na przykład sikorki, które są mięsożerne, którym pomagam żyć oczywiście, bo one też się boją innych ptaków, które są ogromne. Te mięsożerne. I tutaj ornitolodzy w mieście Łodzi już to widzą i widzą błąd ogromny, bo gołębie na przykład, chociaż nazywamy szczurami tutaj, że to są szczury, że siedzą na śmietnikach i wiecie co robią, no, brudzą. Dobrze, ale bierzmy pod uwagę, że one właśnie są tym życiem, które wskazuje, jakie jest powietrze, jak wygląda świat. Tam, gdzie były te wietnamskie restauracyjki, zwróćcie uwagę, jak gołębie wyglądały. One były takie natłuszczone.
Zresztą my się śmiali, że oni gołębie jedzą. Możliwe, że tak. Dlaczego nie? Bo tam nie było gołębi. Właśnie, że nie. Tutaj był taki no, Saigonki były, tak kilka budek, nie wiem czy tam było 8 czy 9, nawet z Warszawy przyjeżdżali na te przepyszne jedzenie tutaj wietnamskie. Ja nawet nie wiem, co się z nimi stało. Tutaj jest restauracja, ale ja do restauracji jakoś nie mam zaufania. W ogóle sporo jest tutaj. Na Piłsudskiego tak... To jest raz, dwa, jest ten wok, ale wok nie prowadzą Wietnamczycy. Nie prowadzą Wietnamczycy. I ja kiedyś miałem z Tajem do czynienia z tajskim kucharzem. No to co on potrafił zrobić, to był naprawdę wspaniale to robił. Ale to trzeba mieć, po prostu żyć w tych kulturach. Teraz wracając do tego wszystkiego, co się dzieje. To, co się dzieje, to, co powiedziałem, jest sterowane. Jest sterowane, no teraz popatrzcie sobie na tego człowieka, który przyjechał do Oświęcimia i właściwie nie ma żadnej relacji z nami, tylko z tą mniejszością, która nie chce być mniejszością. I teraz jak to wygląda? Teraz popatrzcie sobie ja poświęcę cały program tej sztucznej zabawie, która jest, tej świadomości sztucznej i odeślę do filmu, który mnie zafascynował tutaj i to robią właśnie i teraz jeżeli teraz nie podejdziemy do tego poważnie, to za chwilę nikogo nie będzie z orłem białym na piersi. Za chwilę. Ta chwila nie jest długa. Przypuśćmy 3 pokolenia i nas nie ma. Nas nie ma i znowuż będziemy musieli odtwarzać to, co odtwarzaliśmy w 1700 którymś z tym Plutonem. I teraz ktoś mi, tutaj przepraszam, ale youtuberka właściwie o tym samym, o rodowym moim nazwisku, o tym samym nazwisku, bardzo mi miło, że nosimy to samo nazwisko, chyba żeśmy nawet może chwilę rozmawiali, czy ja się tam pytałem. I nagle uderza w to, ale proszę zrozumieć, że nasze nazwisko, to, które pani nosi, jest to nazwiskiem sięgającym jeszcze dużo starszym niż chrzest, a będącym w Watykanie. Zapisy są w Watykanie. Dużo wcześniej. I teraz sobie tak wygłupić się? Nie, przepraszam, nie. Nie. Tu trzeba działać. Tutaj w jeden sposób, drugi. Ja działam na YouTubie. Oglądam mnie przeciętnie w tej chwili, film ogląda ponad 100 osób, mniej więcej przez godzinę. Przez pierwsze godzinę. I nie wiem ile, bo niektóre filmy mają 3000, drugie filmy mają tam 500, a jeszcze inne mają tylko 3 osoby. Z tych starych. Tutaj osoba napisała też, że źle słychać w tych filmach. Tak, dlatego, że wtedy były mikrofony słabe, nie były możliwości. To są filmy sprzed 10 lat, a też nie wiem, czy czasami YouTube nie niszczy troszeczkę tych filmów, ponieważ ja odsłuchiwałem go i całkiem przyzwoicie słyszałem. Tylko była taka sytuacja wtedy, że ja szczerze mówiąc lekko się bałem. Lekko się bałem mówić o astrologii, mimo że to już mija tam ileś lat, ponad 10. I bałem się tego, bo to, co robiłem wtedy w telewizji, to słuchajcie, no dosłownie jakbym kija połknął. Ja pokochałem telewizję tylko dlatego, ale zlikwidowano ten program przez taką osobę, która zbyt bardzo chciała zagarnąć tą telewizję.
i zagarnęła tak, że ją też wyrzucono. Ona w tej chwili występuje w tych telewizjach, tych takich dziwnych, tym EZO-TV czy coś takiego, ale tam moja koleżanka była kiedyś tym głównym redaktorem. Ta sama, która była we Wróżce. Przecież myśmy się znali i ona mówiła, czy ja chcę, bo przecież ja byłem tutaj w Łodzi, ale ja byłem w Łodzi i nie chciałem prowadzić programu jeszcze w telewizji, a w dodatku jeszcze jedna rzecz. No i wtedy był też Rodin i Rodin też miał, ja byłem zresztą u Rodina, a Rodin mówi, mamy astrologa. Ja mówię, no to dobrze by było dwóch. No ale wtedy, kiedy wszedłem 2 tygodnie później, on się już zlikwidował. Także i uciekł, to co wiem, do Meksyku. Zresztą to jest takie miejsce, gdzie ci, którzy za dużo Zresztą on to był człowiek, który no dziwny. Dobrze, teraz jeżeli patrzymy na to dzisiejsze, to właśnie dzisiaj będzie wychodzić z naszych bliźniąt i będzie wkraczać do raka. Dlatego mówię o tym raku, dlatego mówię już na przyszłość. I teraz ta przyszłość, którą tutaj opowiadałem wczoraj o niej, a w dodatku te samorządy, które najbardziej bolą, bo idziemy, samorząd jest bezpośrednio sięga nas. I teraz popatrzmy sobie, że samorząd, na przykład ten numer węglowy, który był. Przypomnijcie sobie, ile węgiel kosztowała tona, a ile kosztuje. I teraz zobaczcie, były dopłaty i można było te dopłaty, ale te dopłaty były tam jakieś, a ci, którzy mieli inne sposoby, po prostu sobie zabrali te pieniążki i skonsumowali też na kalorie, ale na te kalorie bardziej wyskokowe, powiedzmy. O. Bo na przykład się grzały te osoby. Znam takie osoby, które po prostu na cały dzień uciekają gdzieś do jakiejś galerii i siedzą w tych, wiecie, w tych wielkopowierzchniowych sklepach, gdzie można sobie usiąść, posiedzieć, wypić sobie herbatkę, nawet wejść do jakiegoś i sobie nalać gorącej kawy. Kiedy mój kolega kiedyś ze mną idąc po ulicy Piotrkowskiej złapał mnie i mówi, chodź wejdziemy na kawę. No i w porządku, ja mówię, bardzo chętnie wejdziemy na kawę. Wiecie, gdzie mnie zabrał? Do banku, bo tam była darmowa kawa. Tylko, że ja piję taką kawę, ale po prostu akurat w tym banku mam znajomych i te panie, które tam obsługują, a to ze względu nie tam, że coś tam, tylko była taka sytuacja, że ja prowadziłem firmę i po prostu znam te osoby. No i wiecie, jak się prowadzi firmę, to w banku się jest często, akurat w tym banku. No i nie to, że było mnie wstyd, tylko nagle było, dzień dobry panie Ryszardzie, no, dzień dobry, co tam słychać? No wszystko w porządku, a jak tam z firmą, a firma już nie istnieje, przypuśćmy tam x lat, tak? No bo przecież ja nie znalazłem się w astrologii, dlatego właśnie przez astrologię znalazłem się w działaniach tych biznesowych i przecież od wielu lat prowadzę sam astrologię, też firma istnieje. Także to nie jest tak, że ja jestem poza. I teraz, jeżeli bym chciał, przecież rejestracja astrologii jako działalności gospodarczej też istniała między innymi, nie to, że mówię, byłem autorem, nie, absolutnie nie, ale miałem jakiś tam sobie wpływ. I ja byłem w tej pierwszej grupie, kiedy wpisano to w działalność. I wpisano bardzo błędnie, bo wsadzono nas między wróżki. I chyba bioenergoterapeutów. No więc ja gratuluję. Ani jednym, ani drugim, ani trzecim. A to są bardzo spektrum prawie że ogromne. I te cechy powstały. Oczywiście cechy powstały dużo wcześniej niż ja, ale cechu jako cechu astrologów nie ma. I ja osobiście jestem przeciwny szkołom,
Jestem przeciwny, wolę, żeby, dlaczego jestem, to jest to jest nie teoria profesora Leszka Weresa. On zawsze chciał w szkołach uczyć. Ja nie chcę uczyć w szkołach. Dlaczego? Dlatego, że szkoły są bezanonimowe. Jeżeli by była szkoła Ryszarda Borowieckiego, to tak. I czy powstanie? Tak. Ależ kursy, czy szkoła, czy seminaria, czy tam coś, oczywiście według szkoły profesora Leszka Weresa, bo inaczej się nie da. Mimo że będziemy stosować inne metody, ja stosuję uczenia, zupełnie inaczej uczę. Uczniowie moi, mam nadzieję, że z pierwszego, drugiego i trzeciego i czwartego kursu będą uczestniczyć tutaj, tu i z wróżki też. Chociaż nie wiem, czy Krysia będzie chciała, bo Krysia zajmuje się astrologią, ale nie aż tak. Nie aż tak na takim poziomie. A też to towarzystwo, które uczyłem we wróżce, przeszło tam gdzieś w Warszawie. Dalej kontynuują, bo pięknie mnie się kłaniały osoby i zaczepiały mnie na tym wykładzie. Panie Ryszardzie, pamiętam, nie pan. No skąd, jak tam było, nie pamiętam ile było, 30 czy ileś osób i tak dziwnie one się zachowały. Może dlatego ten ostatnie momenty poznikały, a potem przez przypadek zacząłem uczyć w tym cechu bioenergoterapeutów, potem naturoterapeutów. Też cechu zacząłem uczyć i potem zacząłem uczyć tam gdzieś, no w Łodzi też. W Łodzi było prywatnie bardzo dobrze, ale to się rozpieszło. Ale został ten taki kilkuosobowa grupa, która zginęła w ogóle w świecie. To była ta pierwsza moja grupa, którą uczyłem. Oni pojechali do Australii, do Stanów Zjednoczonych. To co wiem, to nawet gdzieś ta dziewczyna wylądowała zupełnie gdzieś tam w jakimś kraju latynoskim. Odzywa się od czasu do czasu, ale no bardzo mi braki. To był taki numer, że to były 3 Joanny. 3 Joanny i tylko jedna dziewczyna była zupełnie o innym imieniu. I 3 Aśki uczyłem jednocześnie. To był horror, bo wiecie jak to się mówi, Aśka, a wszystkie 3. Czy Joanna, czy coś, wszystkie 3. Dobrze, wracamy do samorządów. Samorządy jeszcze teraz tak, czy znamy? No co za problem, jeżeli zadzwonisz, czy podasz tutaj, na przykład w sprawie samorządu, co pan myśli o takim i takim, tylko trzeba mieć dane. Skąd weźmiecie dane? No przecież te osoby się ogłaszają, gdzieś zawsze znajdziecie ich dane. Urodzeniowe, ja wiem, że godziny nie podacie, ale coś można powiedzieć. Coś można powiedzieć. Ja nigdy nie sprawdzałem tego pana, chyba on jest Włocławek, jeżeli się nie mylę, z tego z Włocławka, jak to wygląda. Nigdy. We Włocławku był taki pan, który się zajmował kosmitami, takimi dziwnymi rzeczami. Na YouTubie go można czasami jeszcze chyba spotkać. Ja, szczerze mówiąc, wybierałem się do tego człowieka kiedyś tam porozmawiać, ale słuchajcie, mnie nie interesuje, jeżeli to jest nie na żywo. Właśnie to jest najgorsze, że mnie interesuje tylko astrologia na żywo. O tak, bo tak jak mówię teraz, to jest... Nawet jak robię teraz, ostatnio dzwonił do mnie pan, któremu robiłem tutaj w offsetce, w tej próbie offsetki tam i żeby zrobić tak samo. Próbowałem. Nie. Kiedy mam na żywo. Dlaczego? Dlatego, że jak słyszę tą osobę, jak czuję oddech tej osoby, jak pytam się o coś, mogę na bieżąco i mogę się poprawić. To, co w tej chwili robimy, tutaj mówię o tym, że będą te wybory, tak, że jeszcze raz będziemy wybierać do Sejmu. Czy to jest prawda? To, co powiedziałem już raz, że to od wielu czynników zależy. I to nie jest tak, że jestem wielki, bo powiedziałem tak. Ktoś powie, ale proszę pana, ja bez astrologii już to wiedziałem.
Tak, tak, bo masz potężną intuicję i powiedziałeś, ale sobie można też palnąć. Ale kiedy były właśnie te wybory, kiedy oni startowali z tymi, tam był astrolog na 100%, ale jedną zrobił pomyłkę potężną. I w tym momencie, kiedy oni podali te wyniki, te wszystkie, on też tego nie przewidział. I to trzeba było brać pod uwagę. I pamiętacie, jak się wahało? Kto wygrał? I jedni mówili, że wygrali, drudzy wygrali. A teraz mamy tych dwóch panów, którzy są posłami, nie są posłami. Teraz robi się sądy jakieś uliczne i ulica ma powiedzieć, a nie prawo. No to już jest lekka przesada. Albo jest konstytucją, albo konstytucja nie jest konstytucją. Więc żyjemy albo w państwie konstytucyjnym, albo żyjemy w państwie niekonstytucyjnym. W sądownictwie to samo jest. Obojętnie gdzie dotkniemy, wszystko jest tak. A co biedny urzędnik ma zrobić? I teraz jak wybierzemy takich urzędników, którzy są takie chorągiewki, to on powie, wie pan, ja panu nie dam zezwolenia, tak jak było kiedyś ze mną. Nie, proszę pana, pan nie dostanie, pan musi zrobić kurs. Jakiś tam rzemieślniczy. Potem się okazało, że na tą działalność, którą ja prowadziłem, nie potrzeba było kursu. To ciągle ci urzędnicy coś kombinowali. A to wysokość, nie ta pomieszczenia, to, tamto, w dziesiąte. Słuchajcie, paranoja. Nie jest to istotne. Po pierwsze, w dzisiejszych czasach wy nie patrzycie na to, bo dzisiaj to otwiera się działalność i nawet nikt nie musi, chyba że restauracja otwiera, ale też właściwie ta restauracja, pamiętacie Bazar Różyckiego i knedle, pamiętacie? Albo flaki, albo te garkuchnie wojskowe. Albo te serdelki z bułą z musztardą, które były nawet na Monte Cassino w Sopocie. I to była pycha. I to było czyściutko, bo on sobie brał do gorącej wody, gdzie to się gotowały te serdelki, aż huczało. Niemożliwe, żeby tam były bakterie, ale dzisiaj sanepid by znalazł. Ale że będzie te hity nowe, jakieś paskudztwa nam dosypywał do czegoś tam, do chleba, czy tam jeszcze do, nie wiem, czy do masła, czy jeszcze do czego, to i że włosy dokłada się do mąki, żeby były spulchniona ta mąka, żeby była bardziej puszysta, no to kochani, no wybaczcie, no albo gramy w otwarte karty, albo nie. Przepraszam, koleżanka mi tu powie, że na przykład niech ja się nie paplam w błocie, no przecież to jest to. Bo ci urzędnicy będą zezwalać na takie fabryki albo na takie rzeczy, które są pod Poznaniem, tak? I będziemy sobie produkować. Zgadzam się. Mój kolega hoduje rzęsę i ma gęsi. Skarmia tą rzęsą gęsi. Tylko dlaczego one nie idą na polski rynek? Absolutnie nie. On ma 100%. Drugi mój kolega hoduje gołębie, gdzie ja też się chciałem zająć tą. I słuchajcie, absolutnie ani jeden gołąbek nie trafia na rynek polski. Ani jeden. I to są całe kontenery wywożone co 2 tygodnie do Włoch. I mówicie? I można? Można. Chce się? Chce się. Ale to są, no i co? A teraz pokazują faceta rolnika, o którym już wspominałem, że on ma ileś tam hektarów, produkuje zboże i to zboże mieli i karmi swoje krówki. Ciekaw jestem, kto odbiera od niego tą, nie wiem, czy on na mleko, czy na mięso. Kto odbiera? I dlaczego nie jest na naszym rynku? A mamy skarmiać tym zbożem, które właściwie jest to i coś tam. A przypominacie sobie, jak była ta afera solna, że wsypano tą sól kłodawską, która jest największym skarbem Polski, ta sól kłodawska. Nie ta z Wieliczki, tylko ta kłodawska, ta brudna sól, bo ona ma elementy, mikroelementy. I przecież wszyscy, którzy jesteśmy zdrowi, jemy te elementy.
I w astrologii, jeżeli patrzymy na to, to ta sól kłodawska jest podstawą na przykład, żeby w kosmogramie za 6. sektor nakarmić. A tym 6. sektorem jest 10. sektor. Nasze możliwości, bo jeżeli nie będziemy wykarmieni w odpowiedni sposób i nie będziemy mieć zdrowia, no to 10. sektor powie: chłopie, nie nadajesz się do niczego. Ale to nie tylko mężczyzna. Mówię normalnie. I 12. sektor jest wtedy najbardziej zaangażowany, tak? Bo mamy migreny, mamy to, mamy tamto, mamy owo. I w 12. domu i się boimy dojść do czegoś i jesteśmy, no teraz jesteśmy w takim momencie, kiedy wchodzimy właśnie w 12. sektor lada moment, bo jest 11, tak? Bo jest wodnik i wodnik robi ten przednówek, który jest najtrudniejszym okresem. Bo kiedy przyjdą ryby, naprawdę będzie źle, będą anemie, będzie brak, teraz mamy brak światła, dopiero słońce wychodzi, musimy przygotować tą ziemię, to wszystko no i wybory też. Co za różnica? Nie ma żadnej różnicy. Astrolog nie tapla się w błocie, tylko w zależności gdzie jest, w jakim sektorze działa, w takim jest. Jeżeli ja będę działał w medycynie, będę identycznie działał. Też mamy 12. sektor. Też mamy 10. sektor. Też mamy 6. sektor. Mamy 4. sektor, który jest bardzo istotny. I wszystkie sektory są bardzo ważne. Tylko w całości. A teraz jeżeli bierzemy całość, to gdzie ona jest? Wszędzie, kompletnie. Jeżeli sprzątamy chałupę i robimy porządek, robimy tak samo, dokładnie z astrologią. I jest taka astrologia księżycowa, która mówi, że teraz róbmy porządek. Dlaczego? Dlatego, że w tej chwili się kurz. Tak do fryzjera chodzimy też w odpowiednim momencie. Nie chodzimy sobie tak byle jak, że wchodzimy, potem mamy kłopoty jakieś skórne albo jeszcze coś. My leki też przyjmujemy o odpowiedniej godzinie. Nie przyjmujemy sobie, jemy też o odpowiedniej godzinie, kładziemy się spać też o odpowiedniej godzinie. Oczywiście, że tego nie przestrzegam. Ktoś powie, ale pan nie je zdrowo. No oczywiście, że nie jem zdrowo, ale dlaczego mam jeść zdrowo? Jak lubię chałeczkę z masełkiem i z miodkiem na wierzchu, to nie jest niezdrowo i dużo masełka. Bo zaniedbałem, to noszę okulary. Bo brak masła. Bo ci, którzy jedzą margarynkę, czy tam jakieś inne tłuszcze, mają kłopoty. A przecież znamy dietę Kwaśniewskiego. Czy ona jest taka zdrowa? Zaraz. Lepsza jest ta dieta zrównoważona i dla każdego znaku, ale przecież, no cóż, ilu jest astrologów, dietetyków? Ja znam może 2. Czy oni mają powodzenie? Nie wiem. Czy oni się chwalą? Nie, bo od razu, wie pan, ale on jest chyba szarlatan, bo on się pytał o godzinę i tam coś to ja mówię, ojejku, tam astrolog, to ja już nie pójdę do niego, nie, bo on będzie za dużo wiedział o mnie. No jasne, a teraz tak, podajecie te godziny, no zaraz, ale jak ktoś chce wam zrobić kuku, jak nie podajecie, to ja je ukrywam, ale jak wy poznajecie, no nie możecie tak sobie szastać. Będziemy o tej higienie mówić, astrologii też, ale w offsetce będziemy rozmawiać, dlaczego tak, zrobimy tak jak jest w bankowości. No, z banku korzystamy i włamania się czasami zdarzają, no ale jakieś poza... Czy RODO? RODO to nie wiem, ja jeszcze nie rozmawiałem na ten temat, jeszcze offsetki nie ma, chcę się dowiedzieć, co jest RODO, a co nie jest RODO. Ale to jest wasza wola, że wy znajdziecie, a moja wola jest na tym, żeby to robić porządnie i uczciwie. No i na tej zasadzie. I teraz, jeżeli patrzymy się na te wybory teraz i przypuśćmy do tych 3, tak, samorządów europejskiego i tego na wiejskiej, no to cóż, no będziemy, ale nie róbmy tak, że nie pójdziemy i nie będziemy sobie bagatelizować, a potem będziemy narzekać, a potem będziemy mówić, no tak jest, bo ja nie mam wpływu. Jak to nie masz wpływu?
Jak to nie masz wpływu? Jeżeli tutaj jest 5000 subskrybentów teraz, ja nie ogłaszając się, zupełnie nigdzie, to wy wchodzicie na tutaj, to wy mnie znaleźliście. Tak samo znajdźcie tych ludzi, tak samo ich. Oni są, oni pokazują, co pracują, jak pracują. Czy ja bym chciał wejść do jakiegoś tam parlamentu, czy nie? Nie proponowano, to było żaden problem. Nie to proponowano. Jest kilku astrologów, którzy próbują. Czy oni są? Nie wiem, czy są, czy nie są. Nie sprawdzam ich. Ale po pierwsze, jeżeli ja wejdę w jakiś taki układ, staję się ukierunkowany. Nie, ja jak chorągiewka. W zależności jak on teraz, przypuśćmy i co, ja kogoś zdradzę przyjaciela, dlatego że on poszedł do, przypuśćmy, lewicy, czy do prawicy, przecież mam takich. Mam. I co? No i nic, jest moim przyjacielem. Oczywiście, że się kłócimy. Oczywiście, że mu tłumaczę, stary, robisz tam błąd taki, a no tak, no tak, no tak, no tak. No nie, ale wiesz, no to jest organizacja, to jest struktura, to jest tamta. Jaka struktura? Jaka struktura? Jak jesteś w Europarlamencie, pluje ten twój szef na nas? To ci się podoba? Wyjdź z tego błota. I tu jest błoto. To się zgadzam. Ale jak ja nigdzie nie jestem, to mnie to nie interesuje. Mnie interesuje tylko efekt, kiedy on powie, czy ja mu mogę pomagać, jak się zwróci, pomogę. A dlaczego nie? Jeżeli on będzie tym, że będzie tego pilnował, bo wtedy nie będzie robił błędów. A mnie to już jest obojętne, w czym ja żyję. I komu ja pomagam. Ja pomagam po to, żeby być uczciwym. A uczciwym wobec gwiazd będzie uczciwy wobec mnie i ciebie też. Bo nie zrobi błędu. Mamy takiego pana, który tam jest, co ta pani ma te loczki takie wielkie, taką kucharą Polski chce zostać, ale ona jest tylko kucharą, bo tam nic dobrego się nie je. I to, co ona pokazuje, patrzcie, ile tego przychodzi. I jakiś powiadomień. I uważacie, że to jest dobre? To co ona robi? Bo ona ma wielkie loczki i wygląda jak Violetka Villas? Ale Violetka Villas cudownie śpiewała. Kiedy zorientowała się, co się w Stanach dzieje, jak jest, to uciekła do klasztoru. Tak, do sióstr. I zamknęła się tam. Dlaczego? Żeby jej nie zgładzono. No i potem co? Przecież ten syn do tej pory nie może się ogarnąć. I bardzo dobrze, człowieku, i rób to tak nadal. Bardzo mądrze postępujesz. Bo matka jest twoją matką, a nie tam jakaś baba, która ci chciała podgarnąć coś tam. Znam to skądś. Więc patrzcie na to z otwartymi oczami. I nie klakierujcie, że to, co wam powiedzą, to tak jest. Proszę pana, pan ma... No, ja się pana boję, bo ja jestem... Co? Czym się boisz? Co się boisz? Człowieku, biologię ukończyłaś? Weź Winleya, jak było za naszych czasów, z którego ja odczytałem, i weź tam bakteriologię, czy cokolwiek, czy wirusologię, tam jest wszystko. Kup sobie pierwszą, lepszą książkę i zobacz, co gada. Ja będę miał ze swoimi kolegami, którzy są genialni. I nadal się chcecie bawić w takie coś? W Hiszpankę jakąś? Przeczytajcie, skąd to jest, jak to jest. I kto chce, bez żadnego wykształcenia jakieś... Bo on ma tytuł? Jaki ma tytuł? Na jakiej uczelni? Tak tutaj pani napisała, panie profesorze, no bardzo mi miło, ale przepraszam, nie jestem. Bo w tej dziedzinie nie ma takiego tytułu. To, że my mówimy na profesora Leszka Weresa, pani profesor, tak, bo dostał taki glejcik tam z tych uczelni tamtej i tam, na tamtej uczelni tam, do niego się tytułuje, a on lubi tytularnie. Czy ja bym chciał? Nie wiem. Ja się bardzo buntowałem w liceum, jak był po
po szkole podstawowej i tak Kiszczak i on miał jakiś poziom. No jaki on poziom reprezentował? Kiszczak, Rakowski i tam jeszcze, no i Urban. Jaki to był poziom? No, podobał się, oczywiście, że się podobał. Ale to ma się podobać? Czy ma działać? Bo to jest różnica ogromna. To, że mnie smakuje, to nie znaczy, że jest zdrowe, bo mogą być jakieś tam paskudztwa, które pomagają smak i to będę jadł. I będę się rozkoszował. Jakie to pyszne, jaki to ma wielosmak. Spod siebie? Oglądaliście Wielkie Żarcie? No to nie, to proszę. Cały czas tłumaczę. Kabaret. Obejrzyjcie z Lajzą Minelli kabaret i dostosujcie go do dzisiejszych czasów i popatrzcie sobie. Zapytajcie się młodzi ludzie, tych starych ludzi, co sądzą o tym. Tylko nie tych czerwonoarmistów, bo ci to zawsze będą w swoją drogę walić. To nie jest tak. To nie jest wielka orkiestra. Bo on zbiera. A ile ma tej emerytury z tego? I dajecie się na to nabrać? Przecież on dlatego to zbiera i dlatego klakieruje. Podoba wam się to? Chodzicie z wielkim sercem i zapłaciliście za to? I z was ściągną? Po co? Po co to w ogóle robić? Ja w ogóle przyglądam się temu, jakim prawem w ogóle. Idę do lekarza, dostaję wszystko kompletnie. Mam wszystko. I on odpowiada za to, żebym ja był zdrowy. I to jest prawidłowe. On się nie pyta, ile kosztuje, bo on żyje z moich pieniędzy, z moich podatków. Jeżeli tak jest. A jeżeli nie, to proszę zlikwidować podatki, ja zapłacę za to. I pójdę do tego lekarza, do którego będę chciał. Podoba wam się takie coś? A nie, udaje się, że coś tam. I jakieś składki, jakieś to. I to wszystko jest w porządku? I on na tym żeruje? Pomaga dzieciom? Byłeś chory? Co mówi facet, który chodzi w mundurku i pani Fatyga odeszła? Bo co, w rurę wsadzono, bo wsadzono w nos, że on ma to i dobito ją w ciągu paru godzin? No i co? Umiesz to wytłumaczyć? Jak jesteś lekarzem? Ale dzisiaj też słyszę jakieś zmiany po. Jakie zmiany po? To jakie ja mam zmiany po Hongkongu? Mam tylko nieprzyjemne wrażenia i przez ileś lat hodowałem w sobie ten Hongkong, tą grypę. Miałem sporo lat. Z jelitami miałem kłopot. Dzisiaj grypa, jakaś jelitówka. Jaka jelitówka? Co to jest? W ciągu 6 sekund potrafię ją zlikwidować. Dlaczego? Dlatego, że przeszedłem Hongkong. I ratowałem psy, które chorowały na parwowirozę, jak pamiętacie. I potrafiłem u ludzi siedzieć 48 godzin. I ratowałem tego psa. I wychodziły te psy. Ale trzeba umieć, bo trzeba było być u lekarzy, nie jednego lekarza weterynarii i nauczyć się tego. I tłumaczyć każdą fazę jak. Ale poświęciłem 3 psy. Swoje własne psy. I dlatego powiedziałem, że nie zdechnie żaden inny pies, który tylko dostanę go i będę go miał. I tak samo postępuje w astrologii. Astrologia jest po to, żeby ratować nas od pewnych sytuacji. Oczywiście nie w takiej sytuacji, że przyjdzie i proszę pana, nie, to nie tak. Przychodzisz do mnie, a ja ci mówię, za 3 miesiące, za 4 miesiące startujemy, co chcesz. Ale musisz się nauczyć reżimu astrologicznego. Bardzo trudny reżim. Bardzo trudny. Naprawdę bardzo trudny. Ale to trwa.
Oczywiście to trwa 6 miesięcy, 7 miesięcy, w zależności co chcesz uzyskać. To nie jest tak, że to jest, o, przyszedł do astrologa, wyszedł i już, tak. I potem co? Byłem u astrologa i co ci powiedział? A, wiesz, nagadał pełno bzdur. No jasne, że nagadał pełno bzdur. Tak jak dzisiaj mamy te wybory. Potem nie narzekaj, że jesteś w takim, a nie takim układzie. I że idziesz do urzędu i nic nie możesz załatwić. To tylko dlatego, że do tych samorządów wybrałeś takich, a nie takich. I nie możesz, nawet nie wiesz, kto jest w tym samorządzie, gdzie on jest. W takim błocie nie chcę żyć. Błoto w tej chwili jest na ulicy. Ale od tego sobie kupiłem w HM-ie kalosze. Tak, kalosze. Bardzo ładne kalosze. W nich chodzę cały czas, bo chodzę z pieskiem. Chodzę nie wiadomo po parku, gdzieś tam błocko, nie błocko, czy tam śnieg, czy nie śnieg. Mam takie kalosze i koniec. A dlaczego nie buty? Takie ładniejsze? No bo to czasami nie wiem, czy ja nie wejdę w jakąś kałużę, czy tam coś i po co ma skórzane buty, a jeszcze zamokną, a jeszcze to. A jak mam kalosze, to sobie wchodzę w kaloszach. Bardzo ładnych. Z HM-u. Nie wszyscy mogą chodzić, nie wszyscy chcą chodzić, ale ja, ponieważ chodzę codziennie i wczoraj padał deszcz, wczoraj była jakaś tam coś, była jakaś śnieżyca, a ja byłem sobie z tych kaloszach. Najwyżej zakładam grubszą skarpetkę, jak jest bardziej zimno. A jeżeli jest bardzo zimno, to oczywiście, że zakładam swoje butki skórzane. Ale wtedy nie wychodzę z psem. Tylko idę do znajomych, bo w tych butach, czy bym poszedł do znajomych, to zależy jak jesteśmy zaprzyjaźnieni. Jeżeli bardzo, to tak, bo oni wiedzą, że ja na co dzień chodzę w tych kaloszkach. I wcale nie wygonią. Nie. I po prostu, krótko mówiąc, słoma z butów mnie nie wystaje, bo taki jestem. I wszędzie się potrafię znaleźć. Z Bogiem. Do zobaczenia. I trzymajcie się. Nie dajcie się.